Cześć! Nie wiedziałem jak zatytułować ten film i czy w ogóle taki tworzyć, bo nie jest to typowy unboxing. Jak wiecie, nie lubię takich filmów, bo według mnie nic one nie wnoszą, no ale z drugiej strony nie mam też na tyle dużo informacji o tym sprzęcie, by zrobić pełnoprawny film o mojej opinii. Ale jednak zdecydowałem, że taki materiał może wydać się dla Was ciekawy i da kilka odpowiedzi. Będzie oczywiście dawał też przestrzeń na zadawanie pytań, a może nawet pomoże w wyborze między Honorem a Xiaomi Mi Band 4. Oczywiście, jeżeli wymagacie od takiej opaski więcej, to od razu wam powiem, że ten film wam nie pomoże. Zrobię to następne materiały, w których będę testował ten sprzęt z każdej możliwej strony, tak jak zrobiłem z Mi Bandem 4. Po tytule możecie się domyślić, że dorwałem Honora 5, największego konkurenta Mi Banda od Xiaomi, na pewno pod względem ceny i możliwości, jakie oferuje. Postaram się szybko, krótko i konkretnie powiedzieć wstępnie parę słów o nim. Zamówiłem wersję chińską z AliExpress, to żadna reklama. Ale zaraz po sparowaniu wykonałem aktualizację i pojawił się język polski. W czwórce tego nie doczekałem. Uczulam was, musicie być mega cierpliwi, bo aktualizacja trwała około 15 minut w moim przypadku, a uwaga, były takie dwie. Jeżeli chodzi o wygląd, to on nie zmienił się ani trochę, więc śmiało możecie obejrzeć film o Honorze 4. Odnośnik na górze po prawej stronie. Od razu wyprostuję jedną rzecz z tamtego materiału. Aplikacje od Huawei z moim Redmi chyba się nie polubili i przy jeździe na rowerze na czwórce od Honora miałem dziwne wyniki. Trasa była rysowana przez bloki, osiedla i to w linii prostej. Na zagranicznych forach też czytałem, że ludziom się tak działo i też każdy szukał rozwiązania. W tej chwili już nie mam czwórki, ale przy piątce początkowo miałem to samo. Rozwiązanie okazało się bardzo proste. Zablokowałem po prostu krótką apkę i już wszystko działa prawidłowo. Przeglądając internet widziałem, że pojawiają się pytania, czy można sterować muzyką. Odpowiedź brzmi nie. Zauważyłem przy okazji, że ludzie skarżą się, że nie mają opcji w Honorze odpowiedzialnej za pomiary saturacji krwi tlenem. Według niektórych sprzedawców na AliExpress wersja Global nie ma tej opcji, ale czytałem, że może być to też kwestia oprogramowania, więc szczerze mówiąc już sam nie wiem. W kolejnych materiałach postaram się do was wrócić z wyjaśnieniem tej sytuacji. Co jeszcze rzuciło mi się w oczy? Oczywiście tutaj font jest znacznie większy niż w Mi Bandzie 4. Dla niektórych może być to plus. To, co zawsze podobało mi się w tej serii, to to, że nie trzeba wyjmować pastylki przy ładowaniu. Co prawda do Mi Banda 4 możemy już dokupić też taką ładowarkę, ale nie mamy jej domyślnie w zestawie jak w Honorze. W porównaniu do Honora 4 tutaj jest 10 trybów sportowych, w Honorze 4 bodajże było 7. I tutaj będzie co sprawdzać w praktyce. Huawei poszedł w stronę Xiaomi, oferuje sporo tarcz. Co ciekawe, jest w stanie trzymać w pamięci ich bardzo dużą ilość. W bandzie od Xiaomi jest to tylko 4, w tym 3 są domyślne, jedno możemy trzymać w pamięci, a tutaj jest możliwość 15 wybranych przez nas samych. Tarcze możemy zmieniać z poziomu ustawień lub przejść skrótem przytrzymując palcem ekran na pulpicie. Jak widzicie, tych tarcz jest bardzo dużo. Po lewej stronie są wszystkie tarcze, które są dostępne. Po prawej wszystkie, które będą dostępne w aplikacji. Możemy je oczywiście zmieniać według upodobań. W tej serii bardzo nie podoba mi się sekcja wiadomości. Są one bez ładu i składu. Wygląda to moim zdaniem nieestetycznie. Wszystkie polskie znaki również są wyświetlane prawidłowo. Bez problemu wyświetla się nazwa kontaktu, który do nas dzwoni. Z ciekawych funkcji, które Honor jeszcze oferuje, to na przykład jest to ekran włączony. Honor nie będzie wtedy wygaszał ekranu przez 5 minut. Tylko na pewno bateria na tym trybie dużo wycierpi, jeżeli zdecydujecie się ją włączyć. Oczywiście po 5 minutach będzie trzeba ten proces powtórzyć, czyli włączyć tą opcję na nowo. Jeżeli chodzi o Xiaomi i Mi Banda 4, to dużo osób pytało, czy da radę zwiększyć czas podświetlania ekranu. Jak wiecie, na razie takiej opcji nie ma. Jeżeli chodzi o Honora, tutaj tak samo, ale zauważyłem, że około sekundę, może 2, Honor Band wyświetla duże informacje na ekranie. Jak z baterią? Jeszcze ciężko coś tutaj więcej powiedzieć. Na pewno w kolejnych materiałach będę z tą informacją wracał. Na razie jestem po pierwszym cyklu. 9 września załadowałem ją do 100%. 13 w piątkowy poranek miałem już tylko 33%.
a pod koniec dnia było już to tylko 19. Ale nie chcę tutaj sądzić Honora Banda 5 o słaby czas trzymania na jednym ładowaniu, bo po drodze było kilka aktualizacji, a jak wspominałem wcześniej, te aktualizacje nie trwają tak jak w Xiaomi, powiedzmy 2-3 minuty, a 15-20, więc myślę, że to jest tutaj dużym winowajcą tego stanu. Według informacji, które uzyskałem, to producent oferuje około 14 dni na jednym ładowaniu, właśnie coś koło tej liczby. W moim pierwszym intensywnym cyklu można powiedzieć, że wytrzymał około 7 dni, ale było to mega intensywne użytkowanie na maksymalnej jasności, która jest tutaj bardzo intensywna. Nie wspominałem, ale można ją regulować. Jeżeli ten film pozwolił rozwiać Twoje wątpliwości, czy zakupić Banda od Honora, czy od Xiaomi, to bardzo się cieszę, aczkolwiek i tak zapraszam do subskrypcji mojego kanału, bo za jakiś czas będzie bardziej szczegółowy materiał, plus oczywiście praktyczny test aktywności. Jeżeli po tym filmie pojawiło się w Twojej głowie więcej pytań niż odpowiedzi, to oczywiście zapraszam do ich zadawania w sekcji komentarzy. Jak zawsze postaram się żadnego nie zostawić bez odpowiedzi, plus w następnym materiale postaram się odnieść do nich wszystkich. Trzymajcie się!